No hej kochani, e, może teraz kolejny odcinek zamiast niezgodny, niezgodna, to może nagramy, podzielę się z wami to, co odkryłem w Polsce, w Niechorzu, na plaży. Może zatytułujmy to Znalazłem to na plaży. Podzielę się z wami pewnymi odczuciami, pewnymi doświadczeniami. Jak teraz patrzę na tą rzeczywistość, jak ją celebruję, jak podziwiam wszystko, co mnie otacza. Wiecie, przyjechałem w Norwegii, mieszkam w Norwegii jeszcze trochę i przyjechałem po jajka do gospodarza dla przyjaciół z Turcji. Powiem wam, bo mam po drodze. I kupywanie jajek jest czymś naturalnym, ale kupywanie jajek dla przyjaciół jest czymś wyjątkowym. Bo może to będą ostatnie jajka, które dla nich wziąłem. I to jest cudowne, wiecie, po podjęciu decyzji, że zamykam rozdział w Norwegii, że się wyprowadzam, że zmieniam kraj, pokazało mi coś niezrozumiałego, coś, co zawsze miałem przed nosem, ale tego nie widziałem. Jak wszystko dookoła mnie nabiera piękna, gdy to widzę. Jak wszystko dookoła mnie dotyka. Jak ja to widzę, jak to czuję. Jak widzę innych ludzi. Jak widzę tych samych ludzi. Że oni jeszcze nie wiedzą, że ja za chwilę zniknę z ich świata. I to jest właśnie to, co mówił Jezus w filmie, że oddaje życie za przyjaciół. Nie ma większej miłości jak oddawanie życia za przyjaciół. I tutaj nie chodzi o to, żeby sobie odbierać życie, tylko żeby zobaczyć, że prawdziwe szczęście jest w podróży. Prawdziwe szczęście jest poza fundamentami, poza domem, poza kotwicami, poza bezpieczeństwem. Bo tam możemy znaleźć prawdziwych siebie w ekspresji, odnaleźć siebie w tym. Ta stabilność krzywdzi nas, więzi nas. Pokazuje, że kredyt na 30 lat nam rozwiązuje sytuację, ale potem nie możemy żadnego ruchu zrobić przez te 30 lat. Bo musimy dbać o ten dom. Możemy zmienić kraj, ale martwimy się, co tam dalej. Co z domem. Czy to wtedy nam daje radość? Czy napięcie buduje? Wierzcie mi, że jak dotykam na przykład palcami uda prawej nogi, który naciska gaz albo hamulec zjeżdżając z górki, to wierzcie mi, że we wszystkim odczytuję cud istnienia, cud życia. Każda kropla, brudna szyba w samochodzie, wszystko jest dla mnie cudem teraz. Nie jestem w stanie... Jakbym nie mógł się tym nacieszyć, jakby to nie miało końca już. Wszystko, każdy ruch człowieka na zewnątrz, każde zwierzątko, każdy ptak, który fruwa nade mną, każda zamknięte i otwarte drzwi z samochodu, płacenie, patrzenie na puste konto sprawia mi tyle radości, bez oceny. Po prostu patrzę na życie z roli obserwatora i daje mi to ogromną radość. Taką wewnętrzną, nie taką skaczącą pod niebiosem, tylko taką dziecięcą radość, taką ciekawość, taką nieprzywiązywanie wagi do tego, nieprzywiązywanie uwagi i nieprzywiązywanie myśli do tego, że po prostu puszczam to wszystko w takiej pięknej melodii, jakbym to czuł całym swoim sercem. Puszczam i puszczam i puszczam. Coś przychodzi i puszczam to i puszczam, jak chmura na niebie. Jakbym był słońcem, który widzi te chmury, ale z nimi nie walczy, tylko po prostu dalej świeci. Czasem jest bezchmurne niebo, czasem zachmurzone. Człowiek jako umysł, jako tożsamienie się z imieniem i z nazwiskiem, jako oddzielna istota cały czas ocenia. Ja sam się na tym łapałem, kurde,
przed tym wyjazdem do tego Miechorza na fantastyczne spotkanie, świadome relacje, to było coś cudownego. To znalazłem tam sens, po co robię, po co tworzę Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce. Jak to robię? Dlaczego to robię? Dlaczego mój głos trafia do niektórych ludzi i robią pauzę i słuchają. I milczą i rozpoznają prawdę w sobie. Nie w tym głosie, rozpoznają prawdę w sobie o tym, że przyszliśmy tutaj odnaleźć w sobie miłość. Powalczyć trochę, pokłócić się, porobić sobie krzywdy. Ale na końcu drogi, możemy się teraz sprzeczać, ale na końcu tej drogi każdy z Was znajdzie odpowiedź na wszystko. Jak spojrzycie na to, to będzie jednym pięknym, wielkim błogosławieństwem. Jak teraz mówię, to aż mam całe ciało przeszywają mnie ciarki. To jest prawda, którą odkryłem. Może subiektywna na tą chwilę. Może subiektywna z Twojej strony, bracie czy siostro, jak to słyszysz. Ale odkryjesz prawdę, która Cię wyzwoli. Która jest, jak mówił Jezus, prawdą, drogą i życiem. Ja jestem. Nie chodziło Jezusowi o to, że On jest. Tylko ja jestem, jest jedno. Ja jestem istnieniem. Ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną. Ja jestem życiem i ja jestem śmiercią. Gdy pozwoliłem sobie umrzeć, to dopiero zobaczyłem, jak wygląda życie. A tak uciekałem przed śmiercią, chowałem się przed tym. Bałem się. A gdy zmierzyłem się z tym i większa część ego umarła, zrozumiałem, że życie jest pięknym darem. Że jest lekarstwem na wszystko. Że jest akceptacją tego, że ciało się starzeje, że jesteśmy inni, że jesteśmy pięknymi cudami, perłami. Tylko zapomnieliśmy sobie o tym. Dawaliśmy sobie różne doświadczenia. Ja byłem policjantem, zatrzymywałem Cię, potem ja byłem lekarzem albo recepcjonistą w hotelu, tak? Który był nieznośny. Tak, ja krzywdziłem. I Ty mnie krzywdziłeś. Dawaliśmy sobie to w patrzeniu dualistycznym, w oddzieleniu, w lęku, w niepokoju, w wątpliwościach. Dawaliśmy sobie to, kochani, wszyscy razem. A teraz jest czas przebudzenia, czas powrotu do domu, do miłości, do jedności, do harmonii. Pieniądz za chwilę straci ważność, kontrolę, system, wszystko upadnie, bo wyjdziemy na ulicę, otworzymy nasze serca, rozświetlimy światło, które zawsze było w nas. Jesteśmy iskrami Boga, jesteśmy boskością w życiu. Jak zrozumiałem, że nie ma żadnej religii, jest tylko miłość. Moją religią jest odrzucenie wszystkich religii na poczet tego, że ja jestem miłością. Jak miłość może mieć religię? Jak miłość może mieć lęk? Jak miłość może mieć winę? Jak miłość może wziąć odpowiedzialność? W tym świecie wszystko jest uwarunkowane. Wszystko jest z systemu, z kontroli. Ale gdy zostawimy to wszystko, gdy spojrzymy prawdzie w oczy, gdy zobaczymy świat innym patrzeniem na rzeczywistość, to uśmiechniemy się do siebie, bo to będzie koniec grania w tą grę. Grania w grę, że jak ja Tobie zabiorę, to ja zwyciężę, a umysł się wtedy cieszy, ego triumfuje. Ale co się stanie, gdy będę robił nielogicznie? Zamiast zabierać, to będę dawał. I wtedy zobaczymy prawdę w sobie. Jak ten głos w naszej głowie będzie krzyczał: ale co Ty tracisz? Co Ty robisz? Zabierz, nie daj. Ukaż. Skarć. Zrań. Bo On Ciebie zranił. A co się stanie, jak nadstawimy drugi policzek? Co się stanie, jak powiemy piersi przebaczam Ci? Albo kocham Cię. Albo Ty jesteś mną, a ja jestem Tobą. Nie odnaleźlibyśmy się tutaj, gdybyśmy nie byli inni. Gdybyśmy byli
tylko jednym, jak byśmy mogli się poznać, że jesteśmy inni. Jak byśmy mogli doświadczać siebie przez inne istoty. Mniejsze, większe, chudsze, grubsze, starsze, młodsze. Jak byśmy mogli się tu odnaleźć? Jak byśmy mogli się zakochiwać w pocałunkach, w dotyku, w radości, a potem żeśmy się krzywdzili, ale w tej rzeczywistości jak coś przychodzi, to i musi upaść. Jak kocham, to i musi być, kurde, rozstanie. Ale jak biorę dwie rzeczy, są pieniądze, fajnie, nie ma pieniędzy, też jest fajnie. Jest miłość, fajnie, nie ma miłości, też jest fajnie. Ale co się dzieje, jak zakocham się w sobie? Jak będę swoim najlepszym przyjacielem, jak będę spędzał ze sobą czas? Jak poznam się na nowo? Co się wtedy stanie? Wtedy cały świat zakochuje się we mnie. Ale ja już nie proszę, nie biegam, nie błagam. Ufam życiu, ufam istnieniu. Świat się mną opiekuje, życie się mną opiekuje, natura, matka natura się mną opiekuje tak, jak się opiekowali mną ziemscy rodzice. Ale ja nie mam nazwy i formy. Ja nie mam numeru PESEL-u, nie jestem Polakiem, chociaż mówię dobrze po polsku. Nie jestem katolikiem. Ja jestem żywym istnieniem, żywym życiem, żywym świadectwem w zrozumieniu prawdy o sobie. Nie przyszedłem tutaj zdobywać majątku, budować domów i oszukiwać czy handlować. Ja przyszedłem tutaj znaleźć prawdę o sobie i rozświetlić ją na całą rzeczywistość, w której się znajduję. Jako echo obecność. Same obecność bez echo. Gdy mogę wziąć echo, wtedy musiałbym wziąć rolę, ale ja już niczego z tego świata nie potrzebuję i nic na ten świat nie przyniosłem. Jestem żywą iskrą miłości, energią, która wskoczyła w tego awatara, żeby tyle razy tu wracać, żeby coś sobie udowadniać, że ktoś na zewnątrz ma mi dać szczęście, że ktoś na zewnątrz ma mnie pokochać, że ktoś na zewnątrz ma mi dać dobre słowo. A gdy kreuję i maluję swoją rzeczywistość w innym wymiarze, w innym świecie, gdy zamykam oczy i odczuwam radość, harmonię, bez względu na to, co ten świat na zewnątrz mi pokazuje, potem mam odbicie na zewnątrz tego stanu. I ten stan też się kończy i potem umysł mi zadaje, no i pytanie, no i co, i gdzie teraz masz też szczęście? No przeminęło, ale akceptuję, że było. Akceptuję teraz przerwę. I dalej kocham siebie. Dalej sobie ufam. Dalej ufam życiu i prowadzę normalne, zwykłe życie. Bez celu, bez planu, bez analizowania, bez udawania, czy to jest dobre, czy złe. No bo jak jest złe, to tak, to przykleję temu łatkę, a jak będzie dobre, to też przykleję temu łatkę, że chcę tego więcej. A co się stanie, gdy nie chcę już nic? Gdy jestem już pełnią? Gdy wszystko mnie cieszy? Każdy delikatny skręt kierownicy, ruchu po asfalcie w Norwegii. Każdy dźwięk kropeczki, która spada na moją szybę. Jaki to jest cud, że ja to słyszę. Słyszę dźwięk moich kół. Wiem, że nagrywam ten film dla drugiej wersji, dla drugiej istoty, która jest mną, która będzie tego słuchała. W wersji męskiej albo żeńskiej. Kochana, kochany. Jesteście całym moim światem. Zawsze was kochałem, bo zawsze byłem. Zawsze byłem w tobie i zawsze byłem w sobie. W każdym doświadczeniu, kochani, byłem. Wiem, że jak naleję paliwo do tego samochodu, to w końcu je wyjeżdżę. I wiem, że jak nagrywam ten film, to wrzucę to potem w program CapCut, obrobię to, wrzucę fajną fotkę, rozciągnę to, zostawię głos, dodam napisy, tłumaczenia, chociaż w intuicji rozumiemy się bez słów. To jest język Boga. Cisza jest językiem Boga, jest najcudowniejszym językiem na świecie. To język, religie, narodowości, wszystko poróżniały nas. Tysiące lat nas poróżniały, kochani. Ale przyszedł czas, żeby przemówić jednym głosem. Żeby poznać prawdę, żeby usłyszeć uszami, którymi się słucha. Które są gotowe to usłyszeć. Jak zrozumiałem, że z mojej daty
urodzenia jest 33. Mamy 33 kręgi. I 33 lata miał Jezus, zanim go ukrzyżowano, potem zmartwychwstał. Jak przeszedłem 1,5 roku temu większą część śmierci Jego, gdzie myślałem, że naprawdę umieram, to wtedy zostałem pozostawiony. Wszyscy mnie zostawili, opuścili, ale jestem za to wdzięczny, za tą przerwę. Po części to była moja zasługa, po części po prostu wszystko ucichło, dlatego że musiałem przejść przez to sam. Jestem teraz wdzięczny za wszystko, za każdą sekundę ciszy, za każdą sekundę bycia ze sobą. Bez telewizji, bez używek, tylko ja i to, co przyszło. Dość udawania, dość uciekania. Cały ból, lęk, niepokój, wszystko się zwaliło na mnie. A ja byłem w tym, siedziałem, oddychałem, przytulałem tę energię. Namówiły dość uciekania. Dość uciekania. Teraz my chcemy Twojej uwagi, Twojej obecności. Nie tylko te radości, nie tylko te westchnienia. Wszystko to, co odrzucałeś, skumulowało się i pokazało mi prawdę, że żeby żyć w tej rzeczywistości, to zgodziłem się na akceptację wzięcia białego i czarnego. Biorę dzień i noc. Teraz biorę cudowne spotkania z kobietami, z mężczyznami i ich brak. Biorę cudowne relacje i kontakty z nimi i ich brak. Wszystko biorę, bo wszystko jest mną. Jestem ciałem i jestem duszą. Jestem głosem i jestem jego brakiem. Jestem przerwą między słowami i jego słowem. Tam, gdzie natura spotyka serce, w projekcie, który zacząłem tworzyć, bo z takiej pustki, z takiego nadania sobie imienia echo, które nie miało formy ani imienia, moje serce zaczęło być spokojniejsze, dopóki nie stanęło za tą nazwą i formą. Odkryłem, że jeszcze tego nie rozumiem, ale dalej idę w ten ogień, dalej idę w te nieznane. Dalej ufam, że wszystko kiedyś się zmieni. I zaczęło się zmieniać. Zaczęło się odsłaniać. Jak utożsamiłem się z 4 porami roku, jak zobaczyłem, że jestem 4 żywiołami i nie używałem ognia, zacząłem dominować, zacząłem go odpalać w sobie. Tą ekspresję, tą miłość do samego siebie, ten szacunek do innych, szacunek do życia, do istnienia. Każda istota chce żyć tutaj, bez ocen, bez nazw. Każda istota chce oddychać, tak samo jak Ty, kochany. Nie chce krzywdzić. Małe dziecko nigdy nie krzywdzi. Jak się wraca świadomością małego dziecka do ciała, tak jak Jezus powiedział, żeby poznać prawdę absolutną, to trzeba narodzić się na nowo. A faryzeusz mówi, ale jak to? Można wejść starcem do łona matki drugi raz? Ale poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Te słowa wszystkie tańczą we mnie. To jest cudowna rzecz. Wszyscy ci nauczyciele tego świata, Budda, Jezus, inni nauczyciele, jestem im ogromnie wdzięczny za wszystko, co dostawałem. Za wszystko. Ze wszystkiego teraz potrafię się cieszyć. Nawet jak płaczę, albo jak jestem smutny, albo jak jestem prawdziwy. Teraz naprawdę nie mam żadnej maski, nie potrzebuję jej. Potrafię się zawstydzić w tłumie ludzi. Potrafię być zdezorientowany. Potrafię się dalej w tym kochać, szanować. Świadomość bardzo daleko poszła przed ciało, ale się cofnąłem, żeby pobiec z tym ciałem, żeby go nie olewać, żeby go nie zostawiać. Ten awatar cały czas mi służył w różnych doświadczeniach. W przykrości, w radości, w piciu alkoholu, w niepaleniu papierosów, bo nie wiem, jak się nauczyć. Może ktoś mnie nauczy palić. Jak mając 45 czy 6 lat mogę nie umieć palić papierosów? Ej, koniki widzę tutaj, jakie fajne, włochate norweskie. Mógłbym tak mówić bez końca, kochani. I kocham was w każdym waszym spojrzeniu. Kocham was
Nawet jak macie smutne minki. Kocham was, jak jesteście radośni. Kocham was, jak się przewracacie w życiu. I kocham was, jak zdobywacie sukcesy. I kocham was, jak tańczycie. I kocham was, jak jesteście, siedzicie sobie przed telewizorem i jecie pizzę i pijecie piwo. Kocham was całym moim sercem, dlatego że jesteście kroplami, a ja jestem jedną z nich, a wy jedną ze mnie. I czym jest ocean, jak nie morzem kropelek w połączeniu? W powrocie do domu jestem każdą waszą kopią. Jestem biednym i bogatym. Jestem biorącym narkotyki i nie. Jestem zdrowym i jestem chorym. Jestem chudziutkim i grubym. Jestem dziewczyną, jestem chłopakiem. Jestem dzieckiem, jestem dziadkiem. Jestem babcią, jestem dziewczynką. To jest najcudowniejsze. Jestem zwierzęciem, jestem chmurą, jestem trawą, jestem wiatrem, jestem wodą, jestem ogniem. To jest najcudowniejsza rzecz. Jestem wszystkim. Jestem żyjącym istnieniem, kochani. Dziękuję wam serdecznie. Dojeżdżam do mieszkanka, gdzie mieszkają tutaj Turcy, Ukraińcy i nawet Rosjanie i jeszcze jacyś, i ze Sri Lanki, i jeszcze z wielu kultur, i z wielu narodowości. To jest cudowne. Wszędzie się widzę. Jestem wam ogromnie wdzięczny, że jesteście po drugiej stronie. Jestem wam ogromnie wdzięczny, że mogę to nagrywać. Że może ktoś to usłyszeć. Że ja mogę się czymś podzielić. Jeśli komuś to pomoże, to jest najcudowniejsza rzecz na świecie. Ze ścieżki z plaży jako echo obecność tam, gdzie natura spotyka serce.